Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Siemanko, wiem, że ten film może nie jest w tematyce stricte motocyklowej, ale chyba w motoryzacyjnej jak najbardziej się mieści. Ostatnio przeglądając internet i jak ja to mam w zwyczaju odwiedzając różne strony o tematyce motoryzacyjnej, natknąłem się na coś, co zmroziło moją krew w żyłach. Zanim wam powiem, co zobaczyłem, to pokażę wam takie małe wykresiki i wytłumaczę dla niektórych pewne założenia, aby bardziej wam zobrazować, o co mi chodzi. Na wstępie jeszcze chciałem wam tylko powiedzieć, że są to moje prywatne wyliczenia, a dane do nich wzięte są z internetu, więc jakby co nie opierałem się na żadnych pracach naukowych. Po prostu zrobiłem małego Excela, aby zobaczyć, czy czasem nie mam jakiegoś poważnego problemu z oczami. Okej, to zaczynamy. A żeby nie było tak sztywno, nudno, to na tle będą jakieś motocykle. Nie będzie to sucha prezentacja z PowerPointa, przynajmniej postaram się, żeby nie była. A więc ten wykres przedstawia wam wzrost minimalnej krajowej od lat 2010 do 2022. Celowo nie uwzględniałem tutaj 2023 roku, bo za ten rok ciężko mi będzie znaleźć jakieś inne dane niż minimalną krajową. Niby wiemy, że będzie 3600 zł, ale już średniej czy innych danych nie znajdziemy, więc skupmy się na danych do 2022. Jak widzicie, wzrost tej stawki jest liniowy. Średnio około 7,1% rocznie, z pojedynczymi incydentami jak chociażby rok 2019 a 2020. Kwoty na wykresie są oczywiście brutto, bo z takimi nas wszędzie oswajają, takie podawane są w ogłoszeniach, więc i ja takie tu przyjmę. Choć podawanie brutto ma się do podawania wynagrodzenia tak samo jak podawanie długości frytki z kręgosłupem. Teraz na ten wykres naniesiemy szybko wzrost średniej krajowej i tutaj również widać, że jej wzrost jest liniowy. Wyjątek to wzrost niemalże 21% w roku 2022, ale średnia jest również na poziomie około te 6,5-7% rocznie. Nasza średnia krajowa prawie zawsze oprócz roku 2020 jest na poziomie 200-220% minimalnej płacy krajowej. Innymi słowy, średnia krajowa niemal zawsze jest trochę ponad 2 razy wyższa jak minimalna krajowa. Oczywiście bardzo ważną rzeczą jest też rozróżnienie, co to jest ta minimalna i średnia. Minimalna krajowa to kwota minimalnego wynagrodzenia, jakie może być przyznane osobie zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. Czytaj etat. Nie jest to stricte definicja, to jest takie moje wolne tłumaczenie. A średnia krajowa, tutaj przeczytam, średnia krajowa jest uśrednioną, czyli inaczej przeciętną wysokością wynagrodzeń, które uzyskuje się za wykonywanie pracy w Polsce. Jej wysokość jest wyliczana przez Główny Urząd Statystyczny raz w miesiącu i raz w roku, a następnie podawana do wiadomości publicznej. Wyróżnia się kilka rodzajów średniej krajowej, a najczęściej opieramy się na przeciętnej krajowej w sektorze przedsiębiorstw. To średnia wynagrodzeń pracowników firm zatrudniających minimum 9 osób działających w Polsce. Tak naprawdę pensja ta dotyczy więc pewnego wycinka rynku w kraju i nie może być wartością rzeczywiście reprezentatywną. Wiem, że to trochę dużo czytania, ale chodzi mi o większy obrazek. Swoją drogą zauważcie, że średnia często jest podawana w telewizji jako wyznacznik dobrobytu. Tak więc bardzo ważne jest, jak wiemy co to minimalna, co to średnia, aby wiedzieć, że jest jeszcze coś takiego jak dominanta. Dominanta, jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia lub wartość najczęściej występująca w próbie. Czyli dominanta jest to wartość, która przeważa, mówi nam o tym, czego jest najwięcej. I nie rozwodząc się nad tym długo, dominanta zarobku w naszym kraju to może nie jest to minimalna krajowa, a kwota pomiędzy minimalną a średnią z dużym naciskiem na bliskość minimalnej krajowej. Z informacji, które można wyczytać w internecie, np. w tym artykule, możemy wyczytać, że blisko 8,6 miliona Polaków zarabia mniej niż średnia krajowa. To jest 2/3 wszystkich pracowników. 2,6 miliona osób ma brutto na umowie, uwaga, 2750. Osób, które zarabiają do 3010 zł brutto jest łącznie 3,8 miliona. Poniżej 4000 zł brutto zarabia blisko 6 milionów Polaków. Spójrzcie, jak łatwo można zakłócić średnią zarobków.
Jeżeli w grupie 100 osób 90 zarabia po 2,5 tysiąca złotych netto, 4 osoby zarabiają 5 tysięcy złotych netto, 3 osoby zarabiają 10 tysięcy złotych, 2 osoby zarabiają 20 tysięcy złotych netto i tylko jedna osoba zarabia 500 tysięcy złotych, jako ten 1% najbogatszych, to średnią krajową mamy na poziomie 8150 złotych netto. Na 100 osób aż 90% zarabia minimum, 9 osób zarabia średnio i jedna bardzo dużo. Ale mamy siana, co nie? Tak więc podawanie średniej krajowej to jak liczenie średniej ilości nóg u człowieka i u psa na spacerze. Niby coś tam obrazuje, ale czy to realna do wykorzystania dana? No właśnie. I teraz przechodząc do meritum filmu. Szok i niedowierzanie, jak spojrzałem sobie na cenę nowego Fiata Tipo i Skody Octavii. Kiedyś auta dla szeroko pojętego ludu ze średnią krajową, a teraz ponad 100 tysięcy złotych za Fiata Tipo. Jeszcze niedawno były reklamy po 44 tysiące złotych i to z klimatyzacją. Pamiętacie te reklamy? Łapka w górę i komentarz, kto pamięta. Spójrzcie, zrobiłem sobie taki mały research i tak wyglądają zmiany cen Skody Octavii na przestrzeni lat. Dla wyjaśnienia, są to ceny średnie ze strony Autocentrum, co oznacza, że nie jest to cena za model bazowy, a średnia nowa konfiguracja katalogowa. Jak widzicie, skoki są czasem spore, ale kuriozum jest, kiedy można było w 2019 roku dorwać Octavię za średnio 75 tysięcy złotych, a w roku 2020 ceny te skoczyły już na ponad 105 tysięcy złotych. Jest to wzrost o 40%. 40% wzrost. Na rok 2022 przyjąłem najniższy wzrost ceny minus ekstremum i to wynosi około 9,8%. I średnia Octavia w tym roku 2022 po konfiguracji to ponad 130 tysięcy złotych. Jak dodamy Fiata Tipo do wykresu, to zauważycie coś ciekawego. Otóż Fiat trzymał się ładnie z ceną przez kilka lat startu i tak naprawdę był autem dla ludu. Gabaryty do ceny naprawdę na plus. Fakt, jakością nie grzeszył, ale czego oczekiwać za 40 tysięcy złotych? Ale że Fiat stara się dostosować cenami do konkurenta, to jego cena w 2022 roku wynosiła już 114 tysięcy złotych za skonfigurowany model. Jeżeli te dane są prawdziwe, jeżeli to nie jest jakaś pomyłka, to wzrost ceny pomiędzy 2021 a 2022 rokiem wyniósł prawie 80%. 80%! Jeszcze 2 lata temu, czytaj w 2020 roku, można było skonfigurowanego Fiata dostać za niecałe 60 tysięcy złotych. Fakt, że nawet jak kosztował 44, to można było podbić cenę do 80, jak pamiętam, ale teraz to jest jakaś paranoja. I wiem, że wiele osób powie, że to wina inflacji, że to wina przerwanych łańcuchów dostaw, mikroprocesorów, słabej wydolności super zaawansowanych kopalni w Afryce i bitcoina. Ale ja na ten temat mam swoje zdanie, ale to nie na ten film. W sumie to nie wiem nawet, czy na ten kanał. Dobra, do brzegu. A więc jak mamy już zarobki minimalne i średnie, mamy ceny aut, możemy sobie zrobić takie małe zestawienie. Ile wypłat minimalnych i średnich netto potrzebne było, aby kupić Fiata Tipo i Skodę Octavię w 2018 roku, a ile w 2022? Aby kupić sobie Skodę Octavię w 2018 roku potrzebowaliśmy 44 minimalne pensje netto lub 20 średnich krajowych netto. W 2022 roku uległa zmianie ta proporcja, bo na zakup Octavii potrzeba 62 minimalne krajowe netto i 27 średnich krajowych netto. To oznacza, że w 2022 roku musimy na nowiutką Skodę Octavię pracować o 42% dłużej za minimalną pensję i o 36% dłużej za średnią krajową. Przy Fiacie Tipo jest jeszcze ciekawiej. Aby kupić Tipo w 2018 roku potrzebowaliśmy 30 minimalnych krajowych netto lub 14 średnich krajowych netto. W 2022 są to już 54 minimalne krajowe lub 24 średnie. Na to samo auto musimy pracować 24 miesiące dłużej za minimalną krajową i 10 miesięcy dłużej za średnią krajową. To są wzrosty odpowiednio 78% dłużej pracy przy minimalnej i 70% dłużej przy średniej krajowej. Polacy się bogacą jak nic. Ale żeby nie było, te dwa auta są tylko przykładem, bo inne marki również poszły w górę. W temacie motocykli ciężko jest mi się odnieść, czy jest duży skok, bo na przykład taka Yamaha MT-07
Była rok temu po około 33 000, jak nagrywałem film. Teraz jest po 35-40. Mówię o nowej z salonu, cena wyjściowa. Nie wiem, czym spowodowane są te zawirowania cenowe, raz widać taką cenę 35, raz taką 40, ale patrząc na przykład R6, to jej cena chyba nie poszybowała z 40 na 100 000 złotych, tylko trzyma się w granicach tych 60. No chyba, że się mylę. Reasumując mój wywód. Tanio już było. I to chyba nie chodzi tylko o branżę motoryzacyjną. W sumie jak ktoś zastanawia się nad zakupem nowej Octavii czy Tipo, to patrząc w cyklu ostatniej dekady, jest to najniższa cena licząc na 5-10 lat do przodu. Bo jak trendy się nie zmienią, to za parę lat Tipo będzie kosztował po 200 000 złotych. I ten film będę musiał zacząć słowami: Witajcie w 2030 roku. Słuchajcie, 2022 to był świetny rok na zakup nowego Fiata. Fiat Tipo za 100 000 był jak za darmo. No nic, dobra, to tyle w tym filmie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Wiem, że film ten nie był tym, do czego przyzwyczailiście się na kanale, ale chyba wiecie, że tutaj na kanale Zwyczajny Facet można być pewnym tylko jednego, że nic nie jest pewne. Swoją drogą, jeżeli takie moje rozkminy wam się podobają, to dajcie znać w komentarzu. Będę może częściej wrzucał coś podobnego. Szerokości na drodze, na razie cześć!